Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski. Witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy. Dzisiaj kolejny live sobotni. Co sobota powiemy sobie o kilku istotnych rzeczach, które czekają nas, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę. W tym tygodniu nie będzie takiego przewodniego tematu. No, być może trochę więcej powiemy na temat bilansu handlowego, bo tam się najwięcej dzieje. Natomiast też powiemy sobie bardziej, co czeka Rosję, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, jeżeli chodzi o gospodarkę, w obliczu rozpoczynającej się prawdopodobnie w przeciągu 2 tygodni, być może następnego tygodnia, ofensywy ukraińskiej. Bo że ona nastąpi, to chyba już nikt nie ma wątpliwości, łącznie z Rosjanami, którzy panikują. Widzimy też dosyć dużo akcji ukraińskich, jeżeli chodzi o artylerię, o ostrzał, jak i również takich nietypowych akcji, o których sobie mówiliśmy ostatnio. Ja na Twitterze publikowałem taką informację, że pojawiły się wezwania mailowe do milionów Rosjan, czyli kilka milionów otrzymało takie wezwania. Doszło do takiej sytuacji, że już Ministerstwo zarówno Sprawiedliwości, jak i również rosyjski rząd musiał wydawać kolejne oświadczenia, że są to nieprawdziwe wezwania, że jeżeli chodzi o rosyjskie WKU, to nie ma takiej możliwości, żeby wysyłało e-mailami. Natomiast ponieważ były informacje, że ta rejestracja ma być elektroniczna, to wywołało to dosyć dużo zamieszania, ponieważ te e-maile, które otrzymywali obywatele rosyjscy, tam była informacja o stawieniu się, czasami nawet w odległym mieście, do mobilizacji, tak, czyli zostali tam powołani. Natomiast na końcu była podawana, jest pewnie nadal podawana prawdziwy numer infolinii, ale ta infolinia została zablokowana, i to spowodowało, że jeszcze bardziej to uwiarygadniło te różnego rodzaju e-maile, które Rosjanie dostawali. Moim zdaniem świetna akcja, wprowadzająca bardzo dużo zamieszania. Myślę, że coraz więcej takich akcji będziemy świadkami coraz większej ilości tego typu różnego rodzaju akcji, które mają wprowadzić chaos nie tylko jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, jak i również jeżeli chodzi o obywateli rosyjskich, i wprowadzić panikę. Tą panikę obserwujemy obecnie na froncie. Rosjanie wycofują się z flanek, chyba tak się mówi, z flank, jeżeli chodzi o Bachmut. Tam sytuacja robi się nieciekawa. Jeżeli Rosjanie by porzucili te pozycje, to mogłoby się okazać, że to, co z takim trudem zdobywali przez ostatnie miesiące, w przeciągu tygodnia, zostanie odbite. Bez jakichś większych strat ukraińskich. To byłoby na pewno potężnym ciosem, jeżeli chodzi o te elementy PR-owe, bo być może niekoniecznie wojskowe jeszcze na ten moment przynajmniej. Ale my oczywiście będziemy dzisiaj mówić o ekonomii, nie będziemy mówić o rzeczach militarnych. Z nami będą też widzowie, ponieważ dałem taką możliwość, tak jak wiecie, żeby część osób się dołączyła.
Już 2 osoby dołączyły się przed spotkaniem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało technicznie. Myślę, że za około 10 minut Sebastian i Luke będziecie mogli się włączyć, zadać pytania. No, jeżeli będą jakieś następne osoby, które chciałyby również zadać to pytanie, no to zapraszam. W jaki sposób? No, dla osób wspierających jest wysłany link. Natomiast jeżeli w przyszłości ktoś chce uczestniczyć, to prośba, żeby wysłał mi informację. Jeżeli jest osobą wspierającą, no to mamy tam wspólne forum. Jeżeli nie jest, no to na przykład na poziomie czy Facebooka, czy też Twittera. Tak, żebyśmy mieli bardziej interaktywny ten kanał. Kanał, tak jak mówiłem, jest dla Was, tak, dla widzów. On nie jest dla mnie. Może jakoś jest też, ale chciałbym, żeby różne osoby uczestniczyły. Do tej pory kilka osób już uczestniczyło. Blue Wolf, tak jak wiecie, prowadził jeden materiał, były 2 materiały z gośćmi. Chciałbym, żeby to szło w kierunku bardziej interaktywnego kanału, tak, żebyście mogli czuć się, że to jest również wasz kanał. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, jest taka szansa, możecie również to zrobić. Jeżeli ktoś chce, komuś się podoba, chce lajkować, też zapraszam. Zapraszam również do wspierania. Na pewno to ułatwi, przynajmniej na tym podstawowym poziomie, ułatwi nam komunikację. Dzisiaj jest Dzień Lotnictwa w Rosji. No słuchaj, tak, czytałem dzisiaj już wieczorem 2 dzienniki rosyjskie. No i tam jest, można powiedzieć, żałoba, ponieważ no Rosjanie prawie w całej historii, no tam się pokazuje chyba kiedy, nie stracili jednego dnia 4 statków powietrznych, no bo spadły 2 Mi-8 i Su-34 i Su-35. Więc no to jest dosyć potężna strata jak na jeden dzień. Jeżeli w takim tempie będą tracić samoloty i śmigłowce, no to nie będzie dobrze, tak. Śmigłowce były specjalne, tak, to były do walki radioelektronicznej, a więc nie tylko śmigłowce, no więc to dosyć poważna strata, tak, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj stracili. Ale wracając, słuchajcie, do tych naszych rzeczy gospodarczych. Tam pewnie będą się przewijały też rzeczy, no bo one muszą przewijać się, te rzeczy wojskowe. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rzeczy gospodarcze, to sobie byśmy omówili, słuchajcie, dzisiaj takich kilka rzeczy. Pierwsze, co dalej z ceną i wydobyciem ropy. Potem powiemy sobie, co z rublem. Zahaczymy o bilans handlowy, no bo o tym dosyć dużo mówimy. No i na koniec byśmy powiedzieli na temat deficytu w budżecie federalnym. Ja mam taką nadzieję, że dzisiejszy live nie będzie 3-godzinny, że będzie krótszy i chciałbym, żeby on był ponad godzinę. Zobaczymy, czy nam się to uda. Mam nadzieję, że tak. Na ten moment jest ponad 300 osób. Mam nadzieję, że też pozostałe osoby, które zawsze mnie, czy osób, które zapraszam, słuchają, dołączą do transmisji. A więc pierwszy temat to jest nasza ropa. I ja tutaj często publikuję na Twitterze, a czasami też również na YouTubie informacje na temat głównie ropy WTI i ich cen. Dlaczego? No dlatego, że ona jest gdzieś tam mi najbliższa, bo na tej ropie bardzo często spekuluję. I przez ostatni rok bardzo dużo krótkich pozycji grałem. Dlaczego grałem dużo krótkich pozycji? No dlatego, że przez ostatni rok zarówno WTI, jak i ropa Brent obniżyła się aż o 30%. Czyli słuchajcie, jeżeli chodzi o tą najwyższą wartość, no to tą najwyższą wartość, ja mówię rok do roku 30%, natomiast najwyższą wartość mieliśmy w czerwcu zeszłego roku, bo tam mieliśmy, słuchajcie, ponad $123, jeżeli mówimy o Brencie, tak? I w tym momencie Brent, bo może niech będzie, że nim będę się posługiwał dzisiaj, Brent jest warty 74, tam z malutkim haczykiem, bodajże 74 i 17, jeżeli chodzi o piątek.
I podobnie zachowuje się WTI. No tutaj mamy tak naprawdę na ten moment różnicę około $4. I to się tak mniej więcej utrzymuje, $4-5 pomiędzy WTI, ten dyferencjał, czyli różnica. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę w stosunku do Uralsa, no to mamy sytuację taką, że ten dyferencjał się zmniejszył, natomiast nadal się utrzymuje, a więc też te takie mity fanów rosyjskiego miru, jakoby Urals, szczególnie obecnie, był dostarczany powyżej pułapu cenowego, no możecie sobie wstawić pomiędzy bajki. Dlaczego? Dlatego, że Urals głównie jest dostarczany nie do Europy, oprócz gazociągów, mówię gazociągów, rurociągów, czyli oprócz południowej nitki Drużby, gdzie leci do Czech, Słowacji, Węgier i Austrii. Tutaj mamy tych głównych odbiorców. Północna w tym momencie, tak jak wiecie, o tym też pisałem, jest zamknięta, no bo ta północna leci głównie na Polskę i leci na Niemcy, poza tą możliwością spod Petersburga wysyłki drogą morską. A więc ta północna nitka jest zamknięta. Natomiast jeżeli chodzi o dostarczanie tej ropy, no to ta ropa, głównie jeżeli chodzi o Uralsa, jest wysyłana do Azji. No i tu mamy dwóch odbiorców, to są głównie Chiny, tak jak wiecie, Indie. No i tam nie ma możliwości, żeby ta ropa, szczególnie przy obecnych cenach, była powyżej tego pułapu. No bo jeżeli mamy WTI 70, Brent 74, a frakt mamy powiedzmy 10 za baryłkę, a jeżeli Rosjanie używają średnich i małych tych tankowców, no to jest odpowiednio więcej swojej powiedzmy masie. No i trzeba doliczyć, czyli już musicie sobie zdjąć, tak? Od WTI minus 10 to się robi 60. No i musicie jeszcze zdjąć zniżki. Na zniżki, tak jak pewnie słyszeliście, były w stylu 20-30%. A więc takie zniżki były często negocjowane, szczególnie w kontraktach długoterminowych. Tu mówimy na przykład o Pakistanie, który wynegocjował na przykład 30%, o tym się mówiło. Nawet oficjalnie Rosjanie się do tego przyznawali. Podobne zniżki dostawały Indie. No i teraz to nie jest tak, że nagle te kraje powiedziały: OK, to my z tych zniżek rezygnujemy, bo wam jest tak ciężko, to będziemy teraz kupować tak powyżej tego pułapu, żeby wam ulżyć. No przecież tak nie jest. Jeżeli też ktoś próbuje tą ropę lub paliwa szmuglować do Europy, czy mieszać i sprzedawać to na przykład jako nie rosyjską ropę, a powiedzmy ropę arabską do jakichś innych krajów, no to też sytuacja wygląda tak, że musi dostać odpowiedni upust, no bo nie będzie kupował rosyjskiej ropy w cenie ropy arabskiej czy amerykańskiej, nie? Ta arabska jest ciutkę droższa, nie? Na przykład z Dubaju. A więc no to tak, szczególnie, że rosyjska jest gorszej jakości, jeżeli chodzi o zasiarczenie, jeżeli chodzi o kwaśność. A więc słuchajcie, tak to wygląda. No i teraz spójrzmy, jak to powiedzmy ten brand się zachowywał. A więc mieliśmy minus 30, jeżeli chodzi o rok do roku. Jeżeli chodzi natomiast o takie rzeczy jak na przykład ostatni miesiąc, no to mamy, słuchajcie, spadek 15%. No czyli na tych shortach dało się, jeżeli ktoś powiedzmy, no mało kto trzyma miesiąc, no ale jeżeli ktoś nawet ostatni tydzień trzymał, tak, no to dało się zarobić w zależności od tego, co to było, tak, no to mieliśmy od 4 do nawet do 4%, tak, jeżeli byliśmy na przykład na WTI. No jeszcze w zależności w którym momencie to sobie kupiliśmy. A więc to wygląda tak, że ta ropa no, nie przedstawia się dobrze dla Rosjan. My sobie jakiś czas temu z Łukaszem mówiliśmy na temat perspektyw tej ropy. No i mówiliśmy sobie, że perspektywy są takie, że jakiekolwiek zwyżki powinniśmy obserwować od połowy roku. Ja coraz większe mam wątpliwości, czy tak faktycznie będzie. Dlaczego? No dlatego, że wszystkie rzeczy troszeczkę się przesuwają, a więc już to nie będzie na pewno czerwiec, wydaje się.
A jeżeli już będą jakieś zwyżki, takie większe i odwrócenie trendu, bo mamy, słuchajcie, teraz trend typowo spadkowy. Mamy trend typowo spadkowy, no i on, tak jak powiedziałem, trwa od ponad roku już, znaczy no, może od ponad źle, od roku, no bo od tego czerwca, tak, zeszłego roku, czyli niecały rok, przepraszam, no tam 10 miesięcy, ale ceny w tym momencie wróciły do cen sprzed 5 lat. Czyli mamy ceny, tam już brakuje, no już były te ceny sprzed 5 lat, jeżeli chodzi o rosyjską ropę i jeżeli chodzi o amerykańską ropę. Gorzej jedynie było w dołku covidowym. A więc to tak wygląda. Słuchajcie, mamy pierwszego tutaj widza, gościa, Sebastiana. Cześć Sebastianie, Witam, serdecznie. Zapraszam. witam Ciebie, Pawle, witam widzów. Dobry. I słucham, Sebastianie, twojego pytania. Na razie będę biernym słuchaczem, a Dobrze. może później się wtrącę. Dobra, to w takim razie, jeżeli będziesz miał pytanie, to prośba tutaj na czacie napisz mnie, ja cię w tym Tak, momencie tak, dam włączę. sygnał, bo Mhm. na razie I- powiem Ci tak, Pawle, śledzę wszystko na bieżąco Mhm. i z Twojej strony, i kapitana, i Mateusza, także no powiedzmy nic nowego nie będzie, nie? Czyli rozumiem, że słuchasz naszej trójki, tak? Trójki kolegów, przyjaciół, można tak powiedzieć. Tak, i wielu których innych, ale was złączyła, w szczególności, tak. tak, które złączyła wspólna sprawa. No, w którymś momencie okazało się, że nam się świetnie dogaduje i, Tak. i gdzieś I to się z widać i kolegami słychać. zaprzyjaźniliśmy z Mateuszem, tworzymy wspólne materiały. Ostatnio był materiał, na którym pracowaliśmy, głównie to Mateusz, natomiast ja troszeczkę pomagałem, czyli ten temat tych pożarów, który dla mnie gdzieś no, jest jakiś zastraszający, bo o tym się w ogóle nie mówi. Natomiast sytuacja z roku na rok, jeżeli chodzi o Rosję, jest coraz gorsza, a w tym roku no, będzie katastrofalna, dlatego że wszyscy, może nie wszyscy, prawie wszyscy, bo też nie przesadzajmy, ale prawie wszyscy strażacy są na froncie. Tak, I, pożary i im się odbiją czkawką i to tak konkretnie. tak, i tam to są nie tylko, bo tam my się też skoncentrowaliśmy na tych składach, powiedzmy magazynach prochu, Prochu, tak. ale tam mamy też kompleksy przemysłowe, które też za moment są zagrożone. Oczywiście Już- będzie jeszcze wiele innych ośrodków, o których się na razie nie mówi, Nie mówi, tak, a tu tak. się rozprzestrzenia. Bo mówi się, wiesz, no w rosyjskiej prasie się najbardziej, no i to jest naturalne, w polskiej pewnie też by było najbardziej, jeżeli już się koncentruje, mało się mówi w rosyjskiej prasie, ale się trochę mówi, dlatego że ludzie giną, tak? Tam na ten Tak, moment umarło oczywiście. 21 osób. Te zdjęcia i te filmy no, są przerażające, tak? Bo tam mamy też sytuację, że mamy olbrzymie połacie tych lasów i powiedzmy nieużytków, natomiast jeżeli chcą jakieś osady, no to te osady często, tamte domy są skupione i tak jest jeden obok drugiego i w momencie, kiedy tam w zależności jak wiatr powieje, ten pożar dotrze do takiej miejscowości, to ona cała idzie z Tak, dymem. dokładnie. Oni Zresztą w tym było widać po momencie, budynkach, po tych pożarach, jakie te budynki były. Przecież to jest chwila, moment i jest po wiosce. tak, one w tym momencie, słuchajcie, to wygląda też tak, że oni nie mają wsparcia właśnie z tej straży pożarnej. Tam są opisy już to z kilku gazet, tam Mateusz tylko część jak gdyby przytoczył. Natomiast to wygląda tak, że oni tą na przykład gaszą te pożary tak jak, nie wiem, 100 lat temu. Wodę noszą w wiadrach metalowych, pompy nie działają, nie wiem jak się to nazywa, hydrofony. No w każdym bądź razie no wszystko się to dzieje manualnie. Tutaj nie ma wsparcia przede wszystkim lotnictwa, tak jak kiedyś jeszcze było za Związku Sowieckiego i potem jeszcze za Rosji. No, dlaczego? No dlatego, że
no większość czy tych pilotów, czy osób, które do tej pory pomagały w tym, no to jest na froncie. Tam oni mieli Tak, przecież najbardziej pomagało wojsko przecież. tak, specjalne oddziały, które się zajmowały gaszeniem tych pożarów, jeżeli chodzi o wojsko, bo to nie mówimy tylko o straży, a więc wojsko uczestniczyło w tym, no i w tym momencie problem nie jest taki być może, że oni do końca sprzętu nie mają, tylko ludzi nie mają, tak? Nie A ma tak po prostu dokładnie, kto no, gasić. wsadzić taki wielki region, taki obszar, to jest sprawa niemożliwa. No właśnie. Dobra, to w takim razie my sobie przejdziemy do następnych tematów. Na razie, Sebastianie, dziękuję Ci i mówię, jak No ja będziesz miał również. pytanie, napisz mi i Dobrze, wtedy dam z powrotem dołączamy Ciebie. A słuchajcie, skoro sobie powiedzieliśmy o tej ropie i o tej cenie, no to jak to się może przedstawiać na najbliższy czas? No najbliższy czas wszystko wskazuje, że nie będzie trendu wzrostowego, będzie raczej stabilizacja na tych cenach, co mamy, z możliwością trendu spadkowego. Być może nie mocno silnego, natomiast z możliwością trendu spadkowego. Co prawda, wydaje się, że mieliśmy ostatnią podwyżkę, jeżeli chodzi o amerykański Fed. No niemniej to zamieszanie związane z niewypłacalnością Stanów Zjednoczonych, ono nie będzie tu pomagać przez najbliższy, myślę, nawet miesiąc. Republikanie się nie ugną i będą chcieli demokratów wyczekać do końca, co nie będzie sprzyjać znowuż ropie. Mamy cały czas też informacje o tych zapasach. Ja cały czas Wam mówię, zwracajcie uwagę na zapasy paliw, ponieważ oczywiście były informacje na temat zapasów ropy i one akurat były też niekorzystne dla byków. Niemniej one mają zawsze mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o ostatnie nawet lata, nawet nieobecny rok. To jest pytanie od Marcina. Czy autor programu jest za rozebraniem pałacu Mołotowa w centrum Warszawy? Wiesz co, akurat chyba jestem. Jeżeli miałbym być szczery, to chyba jestem. Nie podoba mi się, tak? Czy być może można go przebudować? Pewnie należałoby go umyć. Nie podoba mi się ta budowla, nigdy nie byłem jakimś fanem jej, natomiast wiem, że jest problem, bo jest wpisany chyba jako zabytek, więc chyba to nie jest takie proste. Niemniej, jeżeli nie teraz, no to kiedy? Tak, a więc tak to wygląda, odpowiadając na pytanie. Tutaj słuchajcie, mamy też pytanie trudne, na które nie znam odpowiedzi. Musiałbym sobie spojrzeć. O infrastrukturę. Kilka lat temu dogrzebano się informacji, że w ciągu roku w Rosji wali się 500 mostów. Nie wiem, jak to wyglądało ostatni. Natomiast wiem, że, no i tu mogę Ci powiedzieć, jeżeli chodzi o inwestycje, to już w zeszłym roku zostały zamrożone do 2024 i remonty. A więc ile się zawaliło w zeszłym roku, nie wiem, natomiast ile się na pewno w tym roku zawali. I od następnego roku sektor prywatny ma uczestniczyć, czyli oligarchowie w skrócie, w remontach, dostając coś w zamian, tak, bo się mówiło zarówno czyli takie jakieś partnerstwo prywatno-państwowe. Jeszcze nie ma końcowych jakichś, jest tylko pomysł i plan, natomiast jeszcze tych końcowych ustaw nie ma, jak miałoby to wyglądać. No bo na pewno coś ci oligarchowie w zamian musieliby dostać, być może jakaś dzierżawa tej infrastruktury. Nie wiem, jak to miałoby wyglądać, tak, natomiast pomysł na pewno jest. No i teraz tak. Co się wiąże, jeżeli chodzi o tą ropę? No skoro mamy tą ropę WTI Brent w okolicach $70, no to okazuje się, że ten Urals będzie w tych długoterminowych kontraktach na pewno poniżej 50, a pamiętajmy, i to zawsze staram się tłumaczyć, że jeżeli mamy kontrakty długoterminowe, a ostatnio Rosjanie byli zmuszeni do podpisania tych kontraktów z Indiami, bo nie dostali wyboru za dużego, a robią wszystko, żeby utrzymać jak największą produkcję. Więc tak, jest z jednej strony od stycznia do kwietnia nie widać jakichś znaczącej, to co się wielu spodziewało, redukcji
wydobycia i produkcji, co stoi oczywiście w maju, będzie stało już w sprzeczności z ustaleniami z OPEC. No i będzie bardzo silną kością niezgody, no bo jeżeli Rosjanie nie będą ciąć, i to jest też następny element, który może powodować spadki. Bo jeżeli się okaże, że Rosjanie nadal w maju nie będą ciąć produkcji, tak jak zapowiadali i tak jak się mówili z OPEC, no to być może kraje OPEC też nie będą cięły produkcji. Szczególnie, że ta produkcja, albo inaczej, no, może nie będą w tym momencie zmniejszać, bo może ciąć to jest złe słowo, ponieważ oni i tak są poniżej tych limitów, którzy sobie kiedyś narzucili, a więc tam jest pewien zapas. Natomiast może się okazać, że kraje OPEC, w tym Arabia, będą właśnie zwiększać produkcję, patrząc na to, że Rosjanie tego nie robią. Tu jest podstawowy problem. Rosjanie utajnili swoje dane. I o tym sobie też mówiliśmy. Skoro utajnili, no to nie do końca jest wiadomo, jak chcą. Skoro dane o produkcji są tajne, no to jak chcą raportować do OPEC? No bo dane są tajne, przez rok mają być tajne. No to jak oni będą raportować te dane do OPEC? No to jest jakiś dla mnie dosyć poważny zgryz. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast może się okazać, że miały być cięcia i tych cięć realnie nie będzie żadnych. No co będzie właśnie takie sprawdzam dla rynku. Jeżeli na przykład będziemy mieli odczyty z maja z krajów i się okaże, że kraje OPEC nie zredukowały, dodatkowo, nie mówię tyle, ile było wpisane, czyli dodatkowo nie zmniejszyły produkcji, a na przykład zwiększyły, no to może się okazać, że ta ropa jeszcze nawet stanieje. A więc tak. No i teraz jeżeli chodzi o Urals, no Urals wydaje się, że w tych długoterminowych poniżej 50, no dlatego, że pamiętajcie jedną rzecz, tam sporo w kwietniu pisano tam o bodajże 2 transportach na spocie, które poszły do Azji powyżej $60, jak gdyby sugerując, że ta ropa jest powyżej $60 sprzedawana. No nie jest to prawda. Większość kontraktów to są długoterminowe, kontrakty długoterminowe charakteryzują się tym, że tam cena jest stabilna. To nie jest tak, że sprzedajemy sobie w marcu za $40, a powiedzmy w połowie kwietnia sprzedajemy za $65. No to bez sensu jest ten kontrakt długoterminowy. Jeżeli tak by było, to by wszyscy kupowali w spocie i by olewali podpisywanie tych kontraktów. Tu chodzi o to, żeby zapewnić poszczególnym firmom, rafineriom płynność. No ja chcę mniej więcej mieć w miarę stabilną cenę przez pół roku, a więc każde odchyły ceny w jedną i w drugą stronę są najczęściej przez te formuły, które wyliczają cenę, bo tam stosuje się formuły najczęściej savingowe, czyli bierze się jakiegoś fixa, do tego się daje jakiś indeks, a czasami kilka indeksów i na podstawie, czyli cen takich indeksowych, i to się często bierze na przykład średnie miesięczne, 3-miesięczne, ale nie tak, że w jednym tygodniu nam na spocie coś tam, czy nawet w kontrakcie skoczyło, tak? Oczywiście co innego, jeżeli mamy kontrakty, że ja sobie kupię powiedzmy z dostawą, nie wiem, tam w czerwcu jeden tankowiec, nie? Bo akurat potrzebuję, nie? Dodatkowo powyżej na przykład kontraktu długoterminowego, bo najczęściej jest tak, że rafinerie mają większość w długoterminowych, natomiast ileś sobie zostawiają właśnie do tych wolnych, czasami jest też w długoterminowych też, są takie zapisy, że na przykład 80% jest rozliczana po cenie z kontraktu, a 20% po cenie bieżącej, na przykład spotowej. Nie? Mogą też być takie zapisy i wtedy ma to jakieś znaczenie. Natomiast ogólnie ta cena przede wszystkim musi się stabilizować i tu jest dla Rosji bardzo niedobra sytuacja, ponieważ ta cena się ustabilizowała na niskim poziomie. Mamy tak grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. I to jest cena, która gdzieś oscyluje średnia $50. Tam plus, minus, nawet chyba poniżej jest 49 dokładnie. Średnia za te miesiące. Co to oznacza? Oznacza to, że nawet jeżeli teraz byłaby zwyżka i ta ropa by kosztowała powiedzmy $70, Urals, czyli powiedzmy WTI Brent by kosztował 100, pod 100, no to żeby to się przełożyło na kontrakty długoterminowe, no to musi minąć odpowiedni czas, czyli na przykład następne 3 miesiące.
No i wtedy tak. A więc tu było też tak, że Rosjanie wchodzili w te długoterminowe i jeszcze tego nie odczuwali tak mocno, jeżeli chodzi o grudzień, i z każdym miesiącem jak gdyby coraz bardziej, nie? No więc to tak wygląda. A tam, jak wiecie, jeszcze dochodzą jeszcze jedne rzeczy, bo oprócz tego, że oni sobie zamienili tych dobrych klientów, czyli Stany Zjednoczone, Japonię, Koreę, Europę, zamienili sobie na słabych klientów, czyli na Indie i Chiny, które nie do końca płacą terminowo. No Chińczycy troszeczkę lepiej, natomiast Hindusi słabiej. No i jeszcze płacą na przykład w przypadku Indii nadal, ponieważ się nie dogadali, w rupiach, przynajmniej część. Część w dolarach idzie, część idzie w dirhamach. Dobrze. A więc to tak to wygląda. Teraz tak, myślę, że o tej ropie może już starczy. Tu bym się nie spodziewał niczego dobrego, co oczywiście będzie wpływać na rosyjski budżet, o czym sobie powiemy na koniec. Teraz jeżeli chodzi o tego rubla, to co dalej z rublem? Ponieważ na początku maja, koniec kwietnia, początek maja, mieliśmy korektę na rublu, czyli ten rubel zaczął rosnąć po kilku miesiącach spadku. I to we wszystkich walutach. Widzieliśmy dosyć duże zlecenia sprzedaży walut. One w części były pochodną tego zamykania tych kont korespondencyjnych, jeżeli chodzi o rosyjskie banki zagraniczne, jeżeli chodzi o Rosję. Druga część i ta sprzedaż była pozyskanie przez firmy, te duże korporacje potrzebowały gotówki, rubli, na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to zapłacenie podatków, ale druga rzecz, one muszą zapłacić dywidendę, no i niedługo będą musiały też, przynajmniej część będzie chciała zapłacić ten podatek dobrowolny, tudzież już niedobrowolny, a to jest jak gdyby w rublach, no więc musieli te waluty upłynnić. No i trzecia część, którą się wydaje, to jest również wpływ banku centralnego i rządu, ponieważ są bardzo silne proinflacyjne skutki osłabienia tego rubla, pomimo tego, że Eurostat podaje, że inflacja obecnie w kwietniu to jest 2,6. To wszystko wskazuje, że ta inflacja jest dwucyfrowa i tam pierwsza cyfra to jest 2 z przodu. Niektórzy mówią nawet, że może więcej, ale nie chcę szaleć, bo takich danych nie ma. To są jak gdyby jedynie wypowiedzi niektórych bardziej niezależnych, powiedzmy, albo rozsądnych rosyjskich ekonomistów, którzy wątpią w tą oficjalną inflację. Natomiast w oficjalną inflację to chyba każdy wątpi, łącznie z rosyjskim bankiem centralnym, który nie chce obniżyć stopy tej głównej procentowej. Tam przypomnijmy, że stopa procentowa jest aż 7,5. Więc my mamy, zobaczcie, jaką inflację i jaką stopę utrzymujemy jako Polska. Rosja wydaje się, że ma według oficjalnych statystyk w przeciągu, nie wiem, kilku miesięcy spadła z dwucyfrowej do jednocyfrowej i do bardzo niskiej 2,6. No to jest idealna, taka książkowa wręcz inflacja i pożądana. Natomiast wszystko wskazuje, że tak jak mówię, ona jest fikcyjna, no i ten bank centralny z jakichś powodów nie chce obniżyć i ciągle mówi o impulsach proinflacyjnych, czyli jeszcze mówi, że może podwyższyć te 7,5. No to po co, skoro jest te 2,6, nie? Nie wydaje się to sensowne. A więc wydaje się, że nikt nie wierzy ani rządowi, ani Eurostatowi, no ale to chyba oczywiste. Tutaj jakieś życzenia dla mnie od Łukasza. A, to może nie dla mnie, to nie wiem. To może nie dla mnie, przepraszam, bo czytam wyrywkowo. To może ktoś obchodzi jakieś. A, właśnie, Marek, przepraszam, panie Marku, to już wyświetlamy. Mam 64 lata. To rozumiem, że jakieś są urodziny dzisiaj. No dobrze, teraz tak, co z tym rublem dalej? No, po tej korekcie już ostatni tydzień mamy zniżkowy. Rubel się osłabia znowu. Wszystko wskazuje, że będzie się teraz osłabiał.
Jak silnie? Wydaje się, że jeszcze nie będziemy mieli jakiejś silnej obniżki, albo inaczej, no bank centralny do momentu, kiedy ten rubel, bo on tam zyskał powiedzmy ponad 5%, czyli jeżeli znowuż powiedzmy ten dolar dojdzie do wartości, nie wiem, powiedzmy 80 rubli za dolara, no to do takiej mniej więcej wartości i 90 za euro, powiedzmy, no to takich wartości bank centralny nie powinien interweniować. Jeżeli będzie, no to dla mnie będzie bardzo duże zdziwienie. A więc wydaje się, że tak tydzień po tygodniu będzie dochodził do takich wartości. Natomiast najgorsza sytuacja jest obecnie na juanie, o tym sobie mówiliśmy, dlatego że w zeszłym tygodniu znowuż mieli rekord, jeżeli chodzi o transakcje juanowe. I ta sytuacja jest fatalna. Tego juana, jeżeli Rosjanie liczyli, że uda im się zamienić swój dług w rupiach na juany i to się nie udało. Jakby się to udało, to byłby duży oddech, nawet kilkumiesięczny, jeżeli chodzi o budżet. No, przesadziłem, że budżet, ale jeżeli chodzi o interwencję banku centralnego, szczególnie jeżeli by to wprowadzali na przykład jakoś stopniowo, nie? Że mieliby taki dopływ tych juanów na rynek, ponieważ tam mamy 40 miliardów dolarów w rupiach, no to już jest jakaś tam wartość, tak? Jakby to zamienić na te juany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobrze, słuchajcie, jak będziecie mieli pytania odnośnie tego rubla, dolara, to zadawajcie je na czacie. W tym momencie mamy 660 osób. Mam nadzieję, że dzisiaj dobijemy do 1000, a jak się nie uda, no to też nic złego się nie dzieje. Tutaj jeszcze mieliśmy drugiego gościa, Luka, ale na razie gdzieś nam uciekł. Jeżeli będzie następna osoba chciała się włączyć, to zapraszam. Link jest, jeżeli ktoś chce również się dołączyć z osób, które wspierają, to również zapraszam. Jest taka możliwość cały czas. I teraz tak, bilans handlowy. No właśnie, bo jak mówimy o tym rublu, no to ten bilans handlowy, no i to, o czym też wielokrotnie mówiłem, mamy dane za kwiecień. No i jeżeli chodzi o te dane za kwiecień, no to znowuż mamy spadek, jeżeli chodzi o nadwyżkę. No i wszystko tak w tym momencie tak naprawdę Indie ratują, Indie i Chiny, ale już Chiny coraz mniej, bo to cały czas się zmniejsza ta nadwyżka, jeżeli chodzi o Chiny. Co prawda w kwietniu było lepiej, z kilku względów, tam były pewne rzeczy przeksięgowane w dużej mierze, albo inaczej zaksięgowane w tym bilansie handlowym, tak przynajmniej się wydaje tam z marca. I wydaje się, że w tym roku, jeżeli chodzi o wymianę pomiędzy Rosją a Chinami, no to mamy sytuację taką, że być może będzie, myślę, że tak na jesieni będzie w tym momencie deficyt. No i będziemy mieli nadwyżkę, ale to będzie nadwyżka głównie z Indiami, oni tam zabiorą 60-70% tej nadwyżki, co oznacza, że dla kraju, który prowadzi wojnę i jest producentem, sprzedaje surowce, no to są złe informacje, dlatego że taki kraj no żyje jak gdyby z eksportu. No bo zobaczcie, co Rosja, z czego żyje. Nie ma w tym momencie takich możliwości, oni próbują trochę pobudzać tą konsumpcję wewnętrzną, żeby było lepiej niż w zeszłym roku, szczególnie, że oni tak naprawdę nie odbili się, bo Rosja się, pamiętajcie, tak nie za bardzo odbiła po COVID-zie. A więc o tym się jak gdyby zapomina, nikt nie mówi o tym, że ale okej, ale oni w momencie mieli taki ten niecały tak naprawdę rok, ten 2021 i to niecały, bo ten COVID im się zakończył w miarę późno i mieli niecały rok, żeby sobie poprawić statystyki i wyniki, jeżeli chodzi o przemysł czy usługi. No i teraz wszystko wskazuje, że oni mają tak naprawdę problem, który ciągnie się z COVID-u, a jakby jeszcze popatrzeć wcześniej, to się ciągnie od 2015 roku. Czyli mamy taką, można powiedzieć, zastój, zapaść, no w tym momencie bardziej zapaść, natomiast no wcześniej mieliśmy zastój.
No i nie ma tego ożywienia, a więc oni się spodziewają jakiekolwiek ożywienie, że może w tym roku, no ale nie będzie ożywienia, no bo prowadzą wojnę. No, ludzie nie będą zwiększali konsumpcji, jeżeli no nie wiedzą, co ich czeka, tak? Bo może czeka powołanie mojego syna, to jak, nie? Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, ona jest taka też charakterystyczna. Ostatnio podawałem, i to będzie jutro u kapitana, razem z kapitanem w wieściach z Rosji, a mianowicie dla mnie ona jest szokująca. To jest totalnie mnie wyrwało z butów, jak sobie to przeczytałem, bo ja wiedziałem, ale jakoś wydawało mi się, że to jest mniej, nigdy jakoś tego nie sprawdzałem do końca. Natomiast Rosjanie podali, że w tym momencie 315 000 osób zmobilizowanych jako ochotnicy posiada długi. A dlaczego to podali? Dlatego, że weszedł dekret Putina, który zakazuje egzekucji komorniczych dla 315 000. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli odejmiemy jakieś osoby młode, zmobilizowane, które być może nie mają długu, bo zostały po prostu wcielone do tego wojska i wysłane na ten front, no to większość ochotników to są wszyscy z długami. Czyli mamy w tym momencie taką armię przestępców, narkomanów, no bo tam dosyć dużo osób, tak? Osób, które posiadają różnego rodzaju choroby, tak jak wiecie, o tym też było mowa, czyli mamy przestępcy, narkomani, alimenciarze i dłużnicy, no bo tam sporo osób tak naprawdę te długi ma ze względu właśnie na niepłacone alimenty. No i to jest, powiem wam, dla mnie szokujące. To też pokazuje, że ten zasób mobilizacyjny i ten ochotniczy, no im się kończy, no bo do tej pory najczęściej szli ci na ochotnika, którzy mieli długi i spodziewali się, że dzięki wyprawie tej wojennej, w dużej mierze dzięki wypłaconemu żołdowi i być może jakiejś wyprawie takiej łupieszczej, uda im się wyjść z tych długów. Czyli to taka ostatnia szansa, ostatnia nadzieja, czyli idę do tego, zaciągam się do tego wojska, bo nic innego może nie potrafię. I dzięki temu moja rodzina wyjdzie z długów. To czasami może tak to wyglądać. I dlatego prawdopodobnie już nie ma tak dużo tych następnych ochotników, którzy by chcieli ginąć na tej Ukrainie. Więc to tak to jest. No ale wracając do tych naszych tematów, no to tak, ten bilans handlowy, tak jak powiedziałem, nie jest dobry. Będziemy mieli też z każdym miesiącem następne rekordy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, bo tu się jeszcze pogorszy, dlatego że jeszcze tam jest taki kawałek, gdzie jest ta nadwyżka z Unią Europejską, no bo cały czas coś tam jest wysyłane, czyli ta ropa i tak dalej, a tu się jeszcze pogorszy, dlatego że czekają nas te kolejne, ten 11 pakiet sankcji, gdzie będzie uszczelnienie, ale też się mówi już o 12 i o całkowitym zakazie, a więc być może w tym roku również będzie całkowity zakaz handlu z Rosją. Zobaczymy, tak, jak to wyjdzie, jak to z Unią Europejską. Pewnie coś będzie, ale nie tak, jak zapowiada. Tak? Czyli być może będzie pełny zakaz z wyjątkami, czyli na przykład spożywka, leki. No i to też taka jedna uwaga, bo wiele osób spodziewa się, że w Rosji to będą takie gołe półki i tak dalej. Pamiętajcie, że nie ma sankcji na towary spożywcze i w mojej ocenie mało to da, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo Rosjanie sobie poradzą, ale być może PR-owo byłoby to wskazane, tak? Nie wiem. Jakoś tu nie mam takiego silnego zdania, tak jak na przykład Maciej Samsel, który mówi, że FMCG, tak, no to by ich położyło na kolanach. Nie, jakoś nie sądzę, ale mogę się mylić. PR-owo może faktycznie byłby to, bo wszyscy by mówili, że to sankcje w końcu działają, pomimo tego, że właśnie teraz działają, bo coraz mniej Rosjanie zarabiają i nie mają tych pieniędzy na prowadzenie tej wojny. W tym roku mówi się, bo tutaj też się pytacie, skąd oni będą czerpać, jeżeli chodzi o ten rok. No ten rok będzie fatalny i wydaje się, że mogą nie przetrzymać całego roku. Dlaczego? Dlatego, że muszą się zadłużać na rynku wewnętrznym, o tym sobie też mówiliśmy wielokrotnie i to zadłużenie na rynku wewnętrznym jest problem.
Problem jest taki, że nie mają się u kogo zadłużać, bo zyski tych firm, no bo żeby zadłużać się, muszą się zadłużać w rosyjskich bankach. A te banki, 4 banki w zeszłym roku powinny zostać postawione w stan upadłości, nie zostały postawione. To jest raz. Drugi raz, 1/3 firm państwowych odnotowuje straty. No to jedyną taką możliwością zadłużania się wewnątrz to tak naprawdę ukryte luzowanie i druk pieniądza. Koniec końców, no bo to do tego doprowadzi albo do braków towarów na rynku, albo do jakiejś hiperinflacji. Dobra. Co pan myśli o działaniach? Nie chciałbym tutaj tematów polskich, natomiast no, nie jest jak gdyby tajemnicą, że moje, o ile na przykład działania takich firm jak Orlen w odróżnieniu od większości uznaję za prawidłowe, ja nie widzę tam jakichś wielkich nadużyć. Pomijam te rzeczy związane z prasą, czy rzeczy związane jakieś tam polityczne, bo to mnie nie interesuje. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie tą firmą, no to w przypadku naszego prezesa uważam, że to jest najgorszy prezes. Nie? I z tym się nie kryłem. Więc jeżeli chcecie znać moje zdanie, uważam, że jedna pani może być porównywalna z panem prezesem, jeżeli chodzi o szkodliwość tych działań. Bo tu nawet nie mówimy o tym, że te działania są gdzieś zaniechania, natomiast no niektóre działania były szkodliwe. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, bo zrobi się z tego jakiś polityczny live, a to nie jest jak gdyby moim celem. A więc te rzeczy, które gdzieś są pozytywne, jeżeli chodzi o każdą ekipę, dostrzegam, te rzeczy, które są negatywne, też dostrzegam. W przypadku prezesa banku uważam, że to jest najsłabszy prezes, jeżeli chodzi o historię wszystkich prezesów. No, widzę, że dzisiaj jest dużo pytań, więc Mam pytanie, czy ambasador rosyjski powinien być wywalony z Polski, czy nie? Pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli wyrzucimy, no to oni wyrzucą naszych. Być może powinniśmy, tam jest taka możliwość zejść chyba o jeden poziom niżej, czyli nie utrzymywać ambasadorów, tylko przedstawicielstwo w danym kraju. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. Niemniej ja bym chyba tak zrobił. Na pewno byłoby dosyć dużo informacji wtedy w rosyjskiej prasie, ale i tak jesteśmy uznawani za po Ukrainie i Stanach Zjednoczonych. To jesteśmy chyba na 3. miejscu, jeżeli chodzi o wrogów Rosji. Więc no nie oszukujmy się, że jeżeli nie wiem, jakimś cudem Rosjanom by się udało wygrać tą wojnę, no to nie oszukujmy się, że będziemy no, na celowniku rosyjskim, tak? Więc to, czy teraz wyrzucimy, czy nie wyrzucimy, to jakiegoś wielkiego znaczenia nie ma. Oni tak ten reżim i następny moim zdaniem nie będzie pałał miłością do Polaków i żeby to się zmieniło, no trzeba będzie wielu lat, bo wszyscy będą pamiętać no polski współudział w tej wojnie, a szczególnie jeżeli to będzie, słuchajcie, wojna przegrana przez Rosję, no to nie będą Polacy dobrze wspominani, tak? No bo to może okazać się, że Imperium Rosyjskie po raz kolejny się osłabi, a być może zawali, no i będziemy takim tym Brutusem, tak? No bo przez Polskę idą te dostawy. Polska dostarcza olbrzymie ilości uzbrojenia i nie tylko mówi, że dostarcza, ale dostarcza. Na pewno nie będziemy w pozycji Niemiec, tak? Którzy znacie też moje nastawienie, którzy dosyć dużo mówią, są w koalicji antyrosyjskiej, ale się z tego jakoś mocno nie cieszą. Co prawda ostatnio znowuż zapowiedzieli, i to jest ciekawe, zapowiedzieli dostawę broni na ponad 2 miliardy, tam głównie amunicja do Irisów, która jest bardzo droga, waży dużo.
Natomiast no znowuż mamy informację, że to będzie za kilka miesięcy najwcześniej. I myślę, że kiedy ona zostanie dostarczona, dużo będzie zależeć od tego, jak Ukraińcom będzie szło na froncie. Bo jak się okaże, że Ukraińcy wygrywają, to być może wtedy uzbrojenie szybciej dojdzie. Tak, żeby nikt nie pamiętał, że było gdzieś tam opóźniane, nie? I wtedy można powiedzieć, zobaczcie, jesteśmy tam na, nie wiem, drugim czy trzecim miejscu, jeżeli chodzi o dostawców, tutaj pomagaliśmy, no bo każdy chce być wtedy ze zwycięzcą. A jeżeli by się okazało, że nie wiem, że jest jakiś pad na froncie, no to może się okaże, że to uzbrojenie nigdy nie dotrze na Ukrainę. Bo trzeba będzie negocjować pokój, nie? A no więc po co wysyłać uzbrojenie, skoro myślimy o pokoju, nie? Czy Aeroflot, Piotr Krajewski, czy Aeroflot jest w dobrej kondycji? Aeroflot jest w złej kondycji, co prawda chwali się, że w kwietniu zwiększył ilość połączeń o 55%. Niemniej to jest kolejna firma, która utajniła swoje dane. Jeżeli chodzi o zeszły rok, jeżeli chodzi o ten rok, dostali olbrzymią dotację rządową i również była specjalna emisja akcji dla rządu. Dzięki temu rząd zwiększył swój pakiet kontrolny. No, Aeroflot dostał odpowiednie finansowanie. Tam było największe finansowanie, jeżeli chodzi o linie lotnicze. To nie dziwne, no bo to jest największa firma transportowo-lotnicza w Rosji. Natomiast ja pisałem swego czasu, pewnie pamiętacie o tym, jak spadły przesyłki lotnicze, no bo te firmy nie żyją albo w małej części żyją z tych dostaw, z lotów pasażerskich, w dużej mierze też żyją z tych dostaw cargo. No i tam mieliśmy bardzo duży spadek w 2022. Bo jeżeli chodzi o ten ruch pasażerski, on taki był, ale nie był aż tak znaczący. I tutaj bardziej to uderzyło te przesyłki biznesowo-ekonomiczne właśnie. A więc Aeroflot nie jest. A mówi się, że teraz bilety zdrożeją. Dlaczego? O 30%. Znaczy ta inflacja jest 2, nie? Ale bilety drożeją, tak? Pręty stalowe drożeją o 50, bilety lotnicze o 30, usługi transportowe o tam 20 parę, nie? Nawet gaz i prąd drożeje, a inflacja jest 2%. To jest taki cud rosyjski. Natomiast czemu te bilety drożeją? Osłabienie rubla, oczywiście, tak, osłabienie rubla to jest raz, ale mówi się o tym, znaczy to już zostało zapowiedziane, że nie będzie takich dotacji jak w zeszłym roku na takim poziomie, bo nie ma po prostu kasy. Czyli Aeroflot w tym roku nie wiadomo ile dostanie, czy cokolwiek dostanie. Nie? A jeszcze dochodzą przecież te nieserwisowane samoloty, gdzie oni mają problem z serwisowaniem po tym, jak im się Turcja odmówiła serwisowania, więc coraz więcej jest też takich informacji, że z powodów technicznych niektóre loty są odwoływane. No i to myślę, że w tym roku może ich czekać. Nie ma też możliwości wprowadzenia nowych maszyn rosyjskich, tych superjetów i innych. O tym Mateusz sporo pisał. Czy Rosji może zabraknąć na świadczenie socjalne? Tak, już był taki artykuł, pewnie jeżeli ktoś czyta na Ekonomia Rosji, polecam tą moją prasówkę, bo często ja tam wyszukuję takie artykuły. Poczekajcie, mnie tutaj syn woła. Dobra, słuchajcie, już jestem. A więc tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo tak na Ekonomia Rosji był taki artykuł rosyjskiego ekonomisty, już teraz nie pamiętam nazwiska, możecie sobie tam odszukać. Zachęcam, no myślę, że to był tam w zeszłym tygodniu, tak, a więc sobie spójrzcie, adres jest prosty, jeżeli ktoś nie kojarzy, ekonomiarosji.pl bez www. No i co w tym artykule było?
W tym artykule była informacja, że w tym roku nie należy spodziewać się następnych podwyżek i wyrównań i być może również pewne problemy, jeżeli chodzi o wypłatę. Ja obstawiam, że te problemy mogą pojawić się, na przykład opóźnienia, mogą pojawić się na jesieni. Natomiast jakie konsekwencje? Konsekwencje są takie, że jeżeli pojawią się poważne problemy, nie takie, że tam powiedzmy tam tydzień ktoś poczeka, tylko że będą, bo to nie będzie tak, że no nikt rozsądny nie będzie ciął tych, znaczy na pewno nie będzie wzrostów i o tym się mówi, natomiast no nikt rozsądny nie będzie ciął świadczeń socjalnych, no bo to oznaczałoby koniec rządu i koniec reżimu. Natomiast mogą się pojawić problemy, jeżeli chodzi o płynność, bo te problemy już się pojawiają, tak jak mówię, ponieważ Rosja ma problemy z płynnością na zewnątrz za swoje towary eksportowe i już widać też przy ściąganiu podatków są problemy, bo tak mamy, że jeżeli chodzi o ściąganie podatków, jak i również ceł, mamy opóźnienia, no i to jak gdyby też spada, no bo cła tam głównie eksportowe na ropę, ale nie tylko, mamy spadek o 35%, nie? Co jak gdyby pokazuje, że będzie problem, jeżeli chodzi o dopływ gotówki. No i teraz tak, wracając do tych socjalnych, prawdopodobnie na jesieni powinny się pojawić pierwsze problemy, ponieważ pojawiają się zatory płatnicze, one dotyczą wszystkiego innego niż właśnie socjal i ten socjal będzie na końcu, czyli Rosjanie, rząd będzie robił wszystko, żeby, ponieważ ten socjal dużo stanowi w budżecie, jedynie więcej stanowią wydatki obecnie wojenne, natomiast na tym głównym wydatkiem to były różnego rodzaju właśnie transfery te socjalne. No to może się okazać, że o ile jeszcze w zeszłym roku, bo jeszcze jest jedna rzecz, mogą się też pojawić problemy, jeżeli chodzi o transfery do tego rosyjskiego ZUS-u, bo o ile w zeszłym roku mieli w drugą stronę, była nadwyżka, no to w tym roku będzie prawdopodobnie odwrotnie. W zależności oczywiście, jak będą oni wypłacać, no bo też część ludzi, że tak powiem, z jednej strony ginie, z drugiej strony umiera. Oni cały czas mają dosyć wysoką tą śmiertelność. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, ona powinna się poprawić po COVID-zie, a się nie poprawiła do końca, aż tak silnie. No to może się okazać w tym roku, że będą musieli dopłacić, czyli zrobić transfer właśnie z rządu do rosyjskiego ZUS-u z jednej strony, z drugiej strony no mają też inne te świadczenia socjalne, bo w budżecie tym rosyjskim te świadczenia socjalne to jest główny wydatek poza tymi wojennymi. I teraz to, co na jesieni mogłoby się zdarzyć, na jesieni mogłoby się zdarzyć po raz pierwszy, że jak już te zatory powstały, to one mogą powoli, tak jak było w latach 90., dotknąć właśnie zwykłych Rosjan. Jeżeli to by się stało i to byłyby poważne, na przykład oni by czekali, nie wiem, 2 miesiące na jakieś wypłaty, no to w mojej ocenie to jest koniec reżimu od strony takiej socjalno-ekonomicznej i dlatego to będzie robione najprawdopodobniej w ostatnim momencie. Natomiast ja myślę, że to już może być nawet na jesieni. Jestem tutaj pesymistą, jeżeli chodzi o Rosję. Może dlatego, że przez kilka godzin czytam rosyjską prasę i ja tam nie widzę, tak jak u nas, jakiegoś tego optymizmu, tak, że oni sobie radzą, bo tak, to co wam mówiłem, ten przemysł wojenny, z jednej strony ci przedsiębiorcy są zadowoleni, bo dostają zlecenia, natomiast jego wydajność no, jest jakaś dramatycznie niska, dlatego że tam nie ma wzrostów, jeżeli chodzi o przemysł. Bo teraz tak naprawdę powinniśmy mieć wzrost PKB poziomu 5, 10, być może nawet procent, powinien być taki strzał, bo oni powinni teraz produkować masowo, nie? A nie produkują. Nie ma wzrostu, jeżeli chodzi o przemysł, przynajmniej taki, który
by się przełożył na właśnie wzrost znaczący produkcji amunicji, czołgów, uzbrojenia różnego typu. Nie, ja tego nie obserwuję. Jest oczywiście, są nakłady i raczej widzę, że przepalają te pieniądze. Natomiast no tutaj ktoś pisze, że dodrukują rubli, nie pozwolą sobie na wstrzymanie. Tak, to byłoby bardziej rozsądne niż jakieś wstrzymywanie. Natomiast wiesz, mogą się pojawić takie problemy, jeżeli chodzi o płynność. Czyli nie będzie problem, że nie będzie tych pieniędzy, bo one powinny być, ale jak to w Rosji, oni na coś czekają i gdzieś ten transfer może utknąć. Bo to, co się pojawiło, bardzo jest duży rozjazd pomiędzy danymi cashflowowymi, tymi danymi kasowymi, a tymi danymi szacunkowymi, memoriałowymi, które publikuje rząd. No bo jeżeli tam mamy w deficycie tym szacunkowym dziurę na poziomie 3,4 biliona, czyli to jest powiedzmy 44 miliardy dolarów, no to w tym momencie, jeżeli chodzi o kasowy, no to oni mają powyżej 5, czyli no prawie 2 razy tyle, co jakby wskazuje, że to nie jest kwestia jednego miesiąca, tylko tam są po prostu jakieś problemy z płynnością. Zresztą o tym też rosyjscy ekonomiści dosyć dużo piszą. Czy są w Królestwu tacy, co chcą do Polski? No pewnie są, tak? Pewnie są. Były, nie wiem czy zwróciliście uwagę, po raz pierwszy była taka publikacja bodajże w Komersancie. Komersant ogólnie jest taki najbardziej liberalną tym dziennikiem, ponieważ on publikuje te informacje ekonomiczno-gospodarcze. Tam jest mało polityki, albo najmniej, może tak, mało to też złe słowo. No to tam się pojawił bodajże artykuł na temat demonstracji jakiejś takiej i informacji, że była, no to jakaś to była mała demonstracja właśnie na temat oderwania Królewca i utworzenia niepodległej republiki. No ale to zostało, że tak powiem, ta informacja bardzo szybko chyba nawet wycofana, bo potem jej już chyba nawet nie było. Potem chyba tylko w Moscow Times się pojawiła. A więc, no ale to nie była duża demonstracja. Natomiast na pewno tacy ludzie są i to będzie się nasilać, dlatego że ten obwód królewiecki, królewiec no są w takiej ciężkiej sytuacji, bo wcześniej miały silne powiązania ze względu na położenie z Unią Europejską, a teraz są odcięte, no i trochę są też odcięte od Rosji. No i tam mieliśmy też te firmy, powiedzmy, europejskie z Renault, które były głównym pracodawcą, no i teraz tego nie ma, tak? Więc mają tą ładę i tak dalej, no nie są z tego zadowoleni. No dobra, słuchajcie, już jest prawie pod 1000, już mało nam brakuje. No, mało nam brakuje. Dobra. Tutaj jeszcze chyba Sebastian, ty się pytałeś o tego Chmielnickiego, tak? I ten wybuch. Nie, ja tylko podałem notatkę jeżeli chodzi o Chmielnickie, to że to były wybuchy oleju i... Tak, bardzo spektakularne wybuchy składu. To, co obecnie wybucha w dużej ilości Rosjanom, niestety też wybuchło na Ukrainie. Tam mieliśmy skład, magazyn ropy i oleju napędowego. Tak, ale wcześniej było pytanie, czy to był magazyn amunicji. Nie, to nie było amunicji. No, to nie było amunicji, dlatego to... Poczekaj, nie wiemy tego, natomiast no, z tych informacji, które ja przynajmniej czytałem i widziałem, no to Rosjanie podawali, że amunicji, potem się z tego wycofali, Ukraińcy podali, że to jest ropa i tak by również wskazywało, jak to wyglądało, natomiast oczywiście ten wybuch był spektakularny. Tak? Nie było wybuchów wtórnych, dlatego ja jestem... Tak, bo był taki jeden i tak jak taki wulkan się... Tak. Ja jeżeli chodzi o gospodarkę, powiem Ci szczerze, leżę. Okej, dobra.
Słucham Cię i mam na tej podstawie znajomości, natomiast jeżeli chodzi o wojsko, tak. No dobra, no to Dlatego będziemy się tam nie było na pewno opierać bardziej, jeżeli te tematy będą militarne, to się mogę zawsze Ciebie o coś dopytać. Dobra, słuchaj, No. to teraz ja przejdę do następnej rzeczy, podziękuję, myślałem, że to było pytanie i jak mówimy, To jakieś nie, to jeszcze była po będą... prostu wrzutka do pytania, które wcześniej było podane. Dobra, to dzięki. Słuchajcie, teraz tak, jeszcze jak mówimy o, tak, powiedzieliśmy sobie o bilansie, zaczęliśmy o tym deficycie. No to sobie powiedzmy, jak to wygląda i z czego obecnie wynika ten deficyt, o czym wielokrotnie pewnie już wszyscy wiedzą. No wynika z zapaści, jeżeli chodzi o dochody no, z ropy naftowej, tak? Mamy tutaj spadek od stycznia do kwietnia w podatkach z ropy naftowej, czyli można powiedzieć, że we wpływach do budżetu od firm naftowych jest spadek o 52%, a ponieważ no to do tej pory to z tego budżet żył, czyli żył tak naprawdę z podatków nakładanych na firmy naftowe i ze sprzedaży tej ropy. No i teraz mamy taką sytuację, że po raz, od kiedy to, no ja nie pamiętam, oj dawno, po raz pierwszy mamy w tym roku deficyt, bo do tej pory bardzo często mieliśmy, no znaczy w zeszłym roku już mieliśmy też deficyt, przepraszam, natomiast po raz pierwszy mamy tak duży deficyt. No i teraz w zależności kogo pytamy, no bo jeżeli patrzymy, jeżeli chodzi o te dane Ministerstwa Finansów, no to one wskazują, i to są dane memoriałowe, szacunkowe, i oni podkreślają, że to są szacunki, że to nie są prawdziwe dane, tak żeby było, tak, czyli że prawdopodobnie na koniec roku tak to będzie wyglądać, oni jak gdyby to szacują. I jak minister finansów szacuje? A więc no jest na pewno gorzej niż szacują, natomiast oni szacują, że w tym momencie będą mieli dziurę budżetową na poziomie 3,42 biliona rubli, czyli to jest tam około 44 powiedzmy miliardów dolarów, czyli po 4 miesiącach. Czyli według Ministerstwa Finansów oni idą powyżej, ta dziura budżetowa ma w tym roku sięgnąć tak powyżej 100 miliardów. Jeżeli to by się utrzymało i nie pogorszyło, bo że się poprawi, to śmiem wątpić, a więc tak oni teraz 120. Jeżeli się spojrzy natomiast na dane systemu kasowego, no to ta dziura tam idzie na ponad 200 miliardów, tak 220, 230, jeżeli się nie pogorszy, jeżeli chodzi o ten rok. Czyli coś może będzie, w zależności kogo będziemy się pytać i co będziemy sprawdzać. Tu myślę, że do końca prawdy możemy nie uzyskać, dopóki będą te dane kasowe gdzieś dostępne. One są dostępne ze względu na to, że Rosjanie mają taki informatyczny system, który do tej pory mieli transparentny, oni ostatnio to spróbowali wyłączyć, ale nie do końca wszystko mogą wyłączyć, a więc te dane co jakiś czas dostają się do rosyjskiej prasy. No i tam są minorowe nastroje, jeżeli chodzi o ten deficyt. Dlaczego? No dlatego się mówi, że no on, jeżeli się będzie utrzymywał tak przez ten rok, no spowoduje bardzo dużo problemów takich długoletnich. No zobaczymy, tak? Zobaczymy jak to będzie, jak to wygląda, co jest powodem tego deficytu może jeszcze. No to są głównie przychody, czyli mamy spadek na tej ropie, bo przychody styczeń, kwiecień to jest 7,7. No i ktoś się mnie pytał, czemu tyle i czy to jest jakoś bardzo źle. No jest bardzo źle, bo pamiętajcie, że jest coś takiego jeszcze jak inflacja jednak w Rosji. Ona nie jest 2%, a przynajmniej nie była, nawet oficjalna jakiś czas temu. No i powinni mieć więcej rok do roku, natomiast no tutaj mają no to mówię, zależy kogo pytamy, według jak gdyby samego Ministerstwa Finansów jest spadek o 22%. No jeżeli byśmy doliczyli jeszcze inflację, że ona jest na przykład dwucyfrowa z dwójką z przodu, no to realny ten spadek no to jest powiedzmy 40%, nie? No bo
no bo to tak wygląda. Jeżeli chodzi o wydatki, no to te wydatki no rosły, no ze względu raz na tą inflację, no bo trzeba jednak płacić więcej, no i nakłady na wojsko. To kosztuje, tak? No i mamy te nakłady wyższe o. No i znowu zależy o kogo pytamy, no bo tam ministerstwo mówi, że to jest 26%, tak? Z kasowego wynika, że to jest 36%. No, a więc tak to wygląda. I to, co ich trochę ratuje, ale tak naprawdę minimalnie, to to, że jest ta właśnie inflacja i wpływy z VAT-u po tych 4 miesiącach są wyższe o 11%. No bo wszystko jest droższe, tak? No to powinno być jeszcze więcej, a więc jak się też patrzy w wolumenie na poszczególne segmenty i branże, to w wolumenie są spadki. Są spadki, natomiast teraz mogą mieć troszeczkę lepsze wyniki, dlatego że bardzo dużo towarów w marcu i w kwietniu zaczyna drożeć, głównie w kwietniu, no i to się gdzieś dopiero pewnie przełoży. No już te marcowe pewnie się przełożyły, bo tak widać, że właśnie w kwietniu już przede wszystkim w kwietniu był tam wzrost na tym VAT-ie. Natomiast wydaje się, że jak będą te kolejne podwyżki cen towarów, no to te wpływy z VAT-u mogą się poprawić. No i tak. Tu jeszcze jest jedna rzecz dosyć ciekawa, ponieważ Rosjanie zaczynają, ci prywatni, czyli zwykli Rosjanie, zaczynają kupować juana. Z czego to wynika? No wynika z tego, że on jest, jakby to powiedzieć, no zaczyna być taką trzecią walutą w Rosji. O, może to będzie najlepsze słowo. I jeszcze dopuszczoną przez władzę. A więc istnieje szansa, że jak będą mieli dolary i powiedzmy te euro, które są coraz trudniej dostępne, to mogą im zabrać, a może tych juanów nie zabiorą. A więc też są takie głosy. No i można powiedzieć, że to się staje, jeżeli to się tak utrzyma, to w przyszłym roku to będzie druga waluta rosyjska, tak? A więc będzie rubel, a szczególnie jak będzie wysoka inflacja, tak? No i będzie ten juan. To jest ciekawe. To jest ciekawe, że to tak w tym kierunku idzie. No dobrze, słuchajcie, to tak jak mówię, zbliżymy się do 1000. Myślę, że będziemy kończyć tego live'a. Jeszcze mieliśmy drugiego uczestnika, ale z tego co widzę, to się wycofał. Ja zapraszam w czwartek prawdopodobnie, na pewno w sobotę będziemy robić następny. W czwartek zobaczymy w jakim składzie, bo tak jak wiecie, wiele osób nie będzie mogło w ten czwartek. Mateusz jedzie nad morze, tam poszczególne osoby też. Za 2 tygodnie jest Defense 24 i ja prawdopodobnie nie będę. Dostałem zaproszenie, ale jakoś te tematy wojskowe mniej mnie interesują. No niemniej zobaczę, być może się pojawię na krótko, więc jeżeli ktoś chciałby się być może spotkać, to może na tym Defense 24 będę. Zobaczę. Jeszcze nie wiem, to będzie chyba za 2 tygodnie, 24, 25. No i słuchajcie, tak, a więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie. Tak, czy juanem można płacić poza Chinami? Można płacić poza Chinami. I Chiny raczej do tego w odróżnieniu od Indii nakłaniają do rozliczeń na przykład międzypaństwowych w juanach. I to zaczyna się powoli dziać. Ten juan, bo to też jest też takie nieporozumienie, że ten juan, tam się mówi dedolaryzacja i to często nawet poważni ludzie o tym mówią. Żeby ta dolaryzacja nastąpiła, to muszą upłynąć dekady. Mówi się o 30 latach. No i gospodarka chińska przez te 30 lat musi się rozwijać prężnie. No bo jak się okaże, że ona w którymś momencie wpadnie w zadyszkę, no to mogą się szybko odwrócić od tego juana z prostej przyczyny, no bo żeby ratować się i na przykład poprawiać. Pamiętajcie, że Chiny są uzależnione od eksportu, czyli w przypadku jakichkolwiek problemów jednym z pierwszych posunięć będzie dewaluacja juana. Oni nie będą tak jak Rosjanie zastanawiać się, czy ich obywatele to źle odbiorą, czy dobrze. Po prostu zdewaluują skokowo, żeby sobie poprawić wyniki eksportowe, żeby ich towary były bardziej konkurencyjne i tak dalej. A więc Blue Wolf.
Yuan jest tak, yuan jest coraz bardziej poważną walutą. To nie są hinduskie rupie. Mamy kilka takich walut nietypowych. Dirham jest też w miarę poważną walutą, bo jest stabilną walutą, tak? Tylko że ma małą płynność. A z tych europejskich, no to znacie, tak? Mamy franka, ostatnio może ma gorszą prasę i passę. Mamy przecież jena. No jest sporo tych walut, które poza dolarem mają jakieś znaczenie. Oczywiście drugą tą walutą jest euro, a pozostałe, czyli mamy tak naprawdę na ten moment supremację tego dolara, no co tu dużo mówić. I nawet jeżeli powiedzmy za kilka lat yuan będzie miał właśnie jednocyfrową wartość 4, mówi się o 4% w najbliższym czasie, niektórzy mówią, że może za powiedzmy 5 lat będzie to 8%, nie? No ale my mówimy o takich wartościach, my nie mówimy o tym, że ten yuan to będzie drugą walutą, znaczy inaczej, być może za kilka lat on przeskoczy euro i to jestem w stanie uwierzyć, natomiast, że zagrozi dolarowy, no to nie. Być może za 30 lat, ja już powiedziałem, ja raczej tego nie dożyję. Dobrze, następne pytanie. Co z elektrowniami atomowymi, co budują Rosjanie na świecie, bo częściowo je finansują? Myślę, że będą budowane. Natomiast czy tam jakaś zapaść będzie? Nie wiem, no wydaje się, że one są te kontrakty są wieloletnie, oni na nich dobrze zarabiają i ja nie widzę takich przeszkód do tego, żeby nie były finansowane i przerwane, tak? A więc szkoda, że brytyjski funt tak oklap socjoanglików pożar. No moim zdaniem, no to jednak ten Brexit im zaszkodził. No i błędy chyba też w brytyjskiej polityce ekonomicznej. Wydaje się, że znaczy no może teraz troszeczkę będzie jakiejś stabilizacji, no bo tam ten poprzedni rząd tej pani, no to chyba był najgorszy rząd brytyjski, jaki był. Tu jest na temat Białorusi. Czy Rosja pociągnie za sobą Chiny? Nie, Rosja nie pociągnie za sobą Chin, jeżeli chodzi o upadek na dno. Jeżeli już, to pociągnie Białoruś. Tak, na Białorusi ogólnie jakieś dziwne rzeczy się obecnie dzieją, więc nie wiem. Nie rozumiem, ja dzisiaj zadałem to pytanie, dlaczego Białorusini zamknęli, bo to mnie zastanawiało, zamknęli tą granicę, no bo mamy wypowiedź tą najnowszą białoruskiego deputowanego, który twierdzi, że zamknięto granicę z Rosją ze względu na ryzyko przemytu amunicji i uzbrojenia. No ja powiem szczerze, ja tego nie rozumiem, bo kto miałby przemycać? Rozumiem, że z Rosji ta amunicja i uzbrojenie miałoby być przemycane na Białoruś, no bo odwrotnie, no to przecież sporo oni wysłali swoich czołgów, amunicji, no prawie się wyzerowali z tej amunicji. Więc no chyba, że chodzi o to, żeby oni już nie dostarczali więcej tej amunicji Rosji. Nie wiem. No wydaje mi się, że w drugą stronę po prostu Białoruś boi się przewrotu. No w momencie, kiedy okazałoby się, że Rosjanie by się mocno osłabili, albo byłoby zamieszanie na przykład przy wyborze nowego rządu i nowego reżimu, bo na przykład byłoby kilka stronnictw i one by się tam zwalczały, nie byłoby jednego, który by to przejął po Putinie. No to tak. Natomiast też zbliżamy się, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, zbliżamy się do takiego ważnego punktu, jeżeli chodzi o tą wojnę, myślę, że kluczowego. I to nawet nie chodzi chodzi o tą ofensywę ukraińską, dlatego że w zależności też jak ona się potoczy, to być może tak się potoczą losy Rosji i być może właśnie dojdziemy do bardzo takiego po raz pierwszy nerwowego punktu, bo być może będą atakowane cele w Rosji,
ale już nie na taką większą skalę. Natomiast na pewno zbliża się, myślę, że już w tym roku zmiana władzy. Tak, to możecie mnie sprawdzić, zobaczymy, pewnie się pomylę, a może nie. Dlaczego? No dlatego, że jak powiedziałem, jeżeli będzie pad, czyli Ukraińcy nie od słabo, powiedzmy, coś zdobędą, ale zostaną zatrzymani, to będzie idealny moment, żeby wymienić Putina i rozpocząć negocjacje pokojowe, albo rozpocząć te negocjacje i wymienić tam jednocześnie. Jeżeli też będą przegrywać Rosjanie mocno, no to też Putina się wymieni, no bo nikt nie chce mieć przegranego cara u władzy. Przy tym i wbrew pozorom może się okazać, że to przegrana na Ukrainie, czyli jeżeli Ukraińcy to może nawet odsunąć tą wymianę Putina, na przykład od kilka miesięcy. Na pewno, jeżeli by się pojawił pad, to wtedy jest wymiana, bo wtedy dla wszystkich będzie to bardzo, bardzo korzystne, dla wielu po prostu sił w Rosji i nawet z tego bliskiego otoczenia, no bo wtedy oni mogą powiedzieć, dobra, to wiemy, co teraz robić, przejmujemy władzę, dogadujemy się z Chinami, z Europą, próbujemy wyrwać to, co się uda wyrwać, no jest bardzo prosty plan. W momencie natomiast, kiedy jest ta przegrana, to nie każdy chce brać tej odpowiedzialności, no bo trzeba będzie powiedzieć, że okej, musimy podpisać pokój na niekorzystnych warunkach. Nie, no tak nie za bardzo ktoś chce, bo to jest wyrok trochę śmierci. A więc to może odsunąć tą wymianę reżimu. Natomiast ona nastąpi, no bo zawsze ten car, który przegrywa, wcześniej czy później jest zastąpiony. To jest tylko kwestia kiedy. No słuchajcie, myślałem, że godzinę, mamy już w tym momencie 1,5 godziny. Myślę, że za moment będziemy kończyć. Ostatnie 2 pytania, jeżeli macie. 1000 nam się jeszcze nie udało zdobyć, mamy 970 w tym momencie osób, przynajmniej u mnie się tak pokazuje. Kto za cara Putina? Myślę, że tam jest kilku pretendentów. Tak jak mówię, na razie nikt się nie rwie, no bo mam na przykład tego Patruszewa, który ma bardzo mocną pozycję. No ale no co, on zostanie i co? No, będzie musiał wtedy kontynuować tą wojnę. No to bez sensu. No to już lepiej poczekać na jakieś rozstrzygnięcie i wtedy tą władzę przejąć. Szczególnie, że to rozstrzygnięcie wydaje się, że już jest niedaleko. Przejmujemy władzę, mówimy, że my jesteśmy za pokojem, chcemy rozejmu, oczywiście utrzymania korytarza, no bo to są przecież ziemie już włączone do Rosji i tak dalej, jakieś ustępstwa, coś tam, no i zmiękczenie Europy Zachodniej, myślę, że do przejścia. Najważniejsze wtedy jest, żeby tylko tego Putina, no bo to zbrodniarz wojenny, tak, zabił tyle ludzi, no a już taki Patruszew to nikogo przecież nie zabił, nie? Więc czy rozpad Rosji jest możliwy, tak? Jeszcze jedna rzecz. Na pewno nie będzie to jakiś oligarcha, tak? Bo za tego Putina, no, być może będzie też taki techniczny, tak? Tutaj możemy mieć jakiegoś prezydenta, za którym będzie znowu stał jakiś rząd oligarchów, plus jeszcze jakieś służby i tak dalej. Może to być osoba, która zupełnie jest, ale może nie to, że nieznana, tylko nie wiem, mogą sobie wybrać na przykład z rządu kogoś, czy jakiegoś deputowanego. To nie musi być jakaś super znana osoba, moim zdaniem. To myślę, nie ma znaczenia. Rozpad Rosji możliwy. Tak, rozpad Rosji jest możliwy, ale to nie nastąpi szybko. Może się okazać, że znaczy ja bardziej obstawiam to uzależnienie od Chin, że będzie postępować, natomiast no, Rosja ma problem demograficzny, to jednak jest olbrzymi kraj z małą ilością ludności. To każde imperium po prostu się zawali. No, nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać taką. Teraz utrzymywało do tej pory kolej, wojsko i atom.
Za moment okazać może się, że tak kolei to już tak za bardzo nie ma, bo im się to wszystko tam psuje i wali. Jeżeli chodzi o wojsko, może się okazać, że ono się tak silnie osłabiło, że już nikt nie będzie, że żaden z krajów się bał tego wojska i wewnętrznie jeszcze będą trzymać, ale to z każdym powiedzmy rokiem będzie coraz słabsze. A jeżeli chodzi o tą broń nuklearną, no może się okazać, że któryś z rządów na przykład jej się pozbędzie. Tak? Dla nas się to wydaje science fiction, że to jest niemożliwe. Natomiast ja bym wcale tego nie mówię, że tak będzie, też żebyście nie zrozumieli, że ja powiedziałem, że będzie i tam nie wiem, i to jeszcze w następnym roku czy coś, nie. Ale trzeba taki scenariusz brać pod uwagę. Marek Meissner wskazuje syna Patruszewa. Możliwe, no tak jak mówię, tutaj Patruszew na pewno ma bardzo silną pozycję, nie? Ale to tak patrzymy teraz, na dzisiaj, tak? Co będzie za 2 miesiące, trudno stwierdzić, tak? Może łącznie z tym, że mogą wyciągnąć Nawalnego i z niego zrobić. Pamiętajcie, że to jest też szyld, tak? Za tym człowiekiem stoją ludzie, pomimo że to w Rosji jest car i tak dalej. Na ile faktycznie czasu może wystarczyć Rosji pieniądze na wojnę w najbardziej? Na wojnę to może im. Na jaką wojnę? Bo ja obstawiam, że teraz będziemy mieli do czynienia nie z wojną ofensywną, bo ona się zakończyła tak naprawdę chyba z początkiem tego roku, trudno powiedzieć kiedy, no ale jeżeli teraz zobaczcie, jeżeli teraz Ukraińcy odzyskaliby Bachmut, co wydawało się jeszcze powiedzmy miesiąc temu niemożliwe, no bo tylko czekaliśmy do tego 10 maja, żeby ten Bachmut padł. No ale w każdym razie te postępy rosyjskie zostały zatrzymane. Ofensywa zimowa albo jej nie było, albo była tak słaba, że jej nie było. No to skoro te wojska są zatrzymane, no to, a mówimy cały czas o ofensywie ukraińskiej, no to ta wojna będzie już inną wojną, tak? Będzie wojną defensywną. A żeby prowadzić wojnę defensywną, to może się okazać, o czym mówiliśmy, że Rosja sobie może pozwolić dłużej, no bo będzie broniła tych terenów. Natomiast to nie są tereny rosyjskie i tu jest też problem, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o ten korytarz, bo pewnie najłatwiej jest, może inaczej, największe poparcie będzie gdzieś na Krymie. Na drugim miejscu, no oczywiście mamy ten Donbas, tylko że tam już tej ludności jest coraz mniej i tak naprawdę to oni chcą zakończenia wojny i im jest wszystko już jedno, kto wygra tą wojnę, tak? Ci ludzie chcą, żeby ta wojna się zakończyła, nie? Nie chcą, żeby ich bliscy ginęli. Ja obstawiam, jeszcze raz mówię, bo to trochę teraz teoretyzujemy, ja obstawiam, że no będziemy mieli jakieś przełamanie już w tym roku, tak? Może się okazać oczywiście, że będzie na zasadzie takiej, że Ukraińcy coś zyskują, następuje pad, Ukraińcy nie chcą się zgodzić na pokój, no i ta wojna w najgorszym, moim zdaniem w najgorszym razie jeszcze przyciągnie się na przyszły rok. Ale zobaczymy. Tutaj Marcin pisze, że armia nie walczy bez pieniędzy. Wiesz, armia może walczyć jeszcze tam przez miesiąc bez pieniędzy. Natomiast armia potrzebuje pieniędzy. Na wojnę jeszcze raz są potrzebne pieniądze. I o ile na przykład na taką wojnę defensywną, to mogę sobie wyobrazić, że kosztem obywateli, jakiejś inflacji, jeszcze oni będą próbować przyciągnąć tę wojnę na przyszły rok. Oczywiście to nie ma żadnego sensu, no ale taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę. I w odróżnieniu od wielu tutaj ekspertów uważam, że to Ukraina może pozwolić sobie ze względu na pomoc zachodnią na prowadzenie długoletniej wojny. A na przykład przez kilka lat, Rosja nie. Tylko pytanie jest, słuchajcie, co się stanie, jeżeli zmienią się trochę te strony, to znaczy Ukraina będzie tą stroną atakującą, a Rosja tą stroną broniącą się. Zauważcie, jeżeli to się rozstrzygnie w przeciągu powiedzmy tego roku, kilku miesięcy, powiedzmy do jesieni,
no to okej, nie? Natomiast jeżeli to miałoby się przeciągnąć, no to będziemy mieli takie głosy różnych ważnych osób na świecie, papieża, zakończmy tą bezsensowną wojnę, tak? Różnego rodzaju polityków europejskich, żeby zakończyć tą wojnę. A co to znaczy zakończyć wojnę? No, żeby nastąpił jakiś rozejm. No i teraz każdy rozejm, dopóki Ukraińcy nie odzyskają wszystkich swoich terenów, no będzie niekorzystny dla Ukrainy. Nie? Najważniejszy oczywiście jest korytarz i jego przecięcie, no bo jeżeli się okazało, że ten korytarz zostanie przecięty, no to Rosjanie mają bardzo poważny problem. Natomiast no to przecież nie będzie tak, że nie wiem, tam powiedzmy nastąpi pad gdzieś na froncie, no i wtedy Rosjanie powiedzą, no dobra, no to my się wycofujemy, tak, bo my chcemy pokoju. Nie, no powiedzą, chcemy pokoju, rozejmu, ale uwzględnijcie nasze tereny, tak, które według nich już są rosyjskie, nie? Więc tu być może na przykład nie będzie pokoju, będzie jakiś rozejm, który będzie trwał wiele, wiele lat i w którymś momencie do tego będzie dążyła na pewno Rosja. A jeżeli nie będzie Putina, będzie łatwiej dążyć do takiego pokoju, no bo tak, no bo wtedy już nie mamy tego zbrodniarza. Czyli jak mówi Bartosiak, będzie pierdyszka, czyli w takim razie ten konflikt może być zamrożony. Tak, konflikt może być zamrożony i do tego Rosja będzie dążyła i to jest jeden ze scenariuszów. Jeden ze scenariuszów, niekoniecznie ten scenariusz się wydarzy, w zależności dużo od tego, co będzie. Natomiast będzie do tego dążyła Rosja, będzie do tego dążyły kraje zachodnie. No ale też będzie sytuacja taka, że Polska i Ukraina będą mówiły nie. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta wojna się przedłuża, Rosjanie mają problem, Niemcy już przebierają nogami, żeby jednak te sankcje zdjąć, Rosjanie też. No, robi się taka ciekawa sytuacja, tak? Nie wiem, co by się stało, jeżeli ta wojna wtedy przeciągnie się na 2024. Na pewno będzie dużo głosów, żeby ją zakończyć. Już też potem nie będzie pamiętał w Europie Zachodniej do końca nawet, że to Rosjanie zaatakowali, bo tam będą pokazywane przecież zbrodnie ukraińskie, bo Rosjanie też będą tam preparować i naciskać piarowo. Tylko, że no, ja jeszcze mówię, obstawiam, że to będzie też, pamiętajcie, inny reżim, tak, będzie inna władza i będzie im wtedy o wiele łatwiej niż z Putinem. Jak w Korei. No, coś takiego jak w Korei. Natomiast też może być taka, że Rosjanie dostaną sromotną porażkę na tym froncie. No i wtedy może być to bardziej korzystne. Im więcej z grubsza, im więcej Ukraińcom się uda odbić terenu, no to tym lepiej. Najlepiej oczywiście wszystko łącznie z Krymem. Czy to jest realne? Nie jestem wojskowym, nie wiem. Moim zdaniem jest realne, ale nie będzie łatwo. Tu niech się wypowiadają osoby, które bardziej się na tym znają. Zobaczymy. Patrząc na tym, jaka obecnie jest panika w rosyjskich wojskach, to moim zdaniem wszystko jest możliwe. No właśnie, to jest trochę wróżenie z fusów. Dobra, słuchajcie, jest po godzinie już 10. Ja ze swojej strony chciałem Wam wszystkim podziękować, pogratulować, że tak długo ze mną wytrzymaliście, no i zaprosić na kolejny odcinek. Już jutro pojawią się wieści z Rosji. Jeżeli ktoś nie subskrybuje naszego kanału, prośba o subskrypcję. Jeżeli ktoś chce uczestniczyć, zadać pytanie. Co prawda dzisiaj nie było tych pytań, no ale mieliśmy jednego uczestnika. Znaczy ich było dwóch, ale jeden się wycofał. Natomiast jeżeli ktoś chce uczestniczyć, to zapraszam. Zapraszam też do zadawania pytań. Na pewno nie ma tak, jak tutaj było takie oskarżenie, że ja nie przyjmuję pytań, tak jak mówię. Możecie to pytanie zadać na wizji. Jedna rzecz jest niedozwolona, jakieś mocne wycieczki polityczne, agitacja polityczna i jakieś prorosyjskie wypowiedzi. Takie osoby będą wtedy od razu usuwane, tak jak wiecie.
A z mojej strony jeszcze raz dziękuję. Zachęcam też do zaglądania codziennie na ekonomiarosji.pl. Dużo materiałów. Część z Was prosiła, żeby były materiały właśnie bardziej drukowane. Nie każdy jest fanem YouTube'a, też nie każdy ma taką możliwość, żeby odsłuchać to, o czym mówię. Niektórzy wolą, żeby to było czytane. A więc tak. Ja ze swojej strony, słuchajcie, dziękuję. Życzę Wam miłej nocy. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Hej.